Cześć, ja nazywam się Jakub Szydlar i witam w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku, serii, na której pokazuję podstawy technologii, programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiaj pierwszy odcinek z cyklu Na hasie da się. Konkretnie chciałbym w tym cyklu pokazać Wam, że na hasach można robić fajne rzeczy i hasy potrafią fajnie zbudować firmę i pokazać, że nie ma się czego bać, bo czasem zakup tej pierwszej maszyny jest najbardziej straszny, a później się okazuje, że z pomysłu założyłem firmę, która świetnie działa. Zapraszam do oglądania. Cały nasz wał aluminiowy, którego tutaj jest od zawalenia, tnie się na bardzo starej pile taśmowej, ale to dowodzi, że jak się chce, to da się stary sprzęt dalej dopasować do nowoczesnych potrzeb. A tutaj mamy pierwszą stokarek 6 lat temu kupioną. I historia była z grubsza taka, że zapytałem, jak długo tnie się plasterek na starej pile. Usłyszałem ile i powiedziałem, w tym samym czasie pewnie uda się wykonać detal. Technologia jest trywialnie prosta, ilość narzędzi jest ograniczona do minimum. Mamy wiertło, które też wytacza, mamy nóż, który robi z grubej gotowo. I mamy wiertełko napędzane, które w niektórych dystansach robi też otwory pod śruby, ale akurat nie w tym, bo część z nich przechodzi na frezarkę, która jest tam, która potencjalnie wierci, ale też robi wszelkiej maści dystanse specjalne. Takie dystanse z wprasowanymi szpilkami albo z wprasowanymi tulejkami. Akurat chyba nie, mamy tutaj jakieś takie na boku. Nie chcę pokazywać za dużo, bo to też trochę, wiecie, tajemna technologia firmy. Nie wiem do końca, co mogę pokazać. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą i nie powiedzą mi, że to wszystko usunął. Ale co do zasady, frezarka jest po to też, żeby robić bardziej zaawansowane kształty. A ostatnio okazało się, że po prostu brakuje wydajności i weszła taka dodatkowa tokareczka, która nadgania to, co powinna. Obie maszyny wyposażone są oczywiście w filtry, bo to obróbka aluminium na bardzo wysokich parametrach, znaczy się zwykle obciążenie wrzecia na 100%, a maszyny to zwykłe na świecie najprostsze ST10, czyli bez żadnego efektu wow. Popatrzcie, bez konika, bez sondy, maszyny, które w założeniu miały robić wysokoprodukcyjną robotę. Programy są napisane pod każdy możliwy praktycznie detal, a w wypadku frezarki, z racji tego, że tutaj każdy detal jest właściwie inny, jest też sparametryzowanie programów, dzięki czemu panowie mogą za pomocą troszeczkę większej grupy narzędzi wykonać tak naprawdę wszystko, czego tylko potencjalnie potrzebują. I jest właściwie gotowa produkcja i cała firma założona tak naprawdę tylko po to, żeby produkować dystanse, zaczynając od jednej małej tokareczki, pamiętam jeszcze w blaszanym garażu, i jednej starej piły taśmowej, której już nie ma, bo akurat tamta zdechła, ale takiej malutkiej. Dzięki ślicznie za poświęcony czas, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał i nauczyliście się dzisiaj czegoś nowego. Jeżeli chcecie, żebym wpadł do Was do firmy i pokazał to, co Wy robicie, dajcie znać na dole. Mam nadzieję, że jakoś uda się zgadać, pokażcie to szefom, powiedzcie, że to dla nich może być fajna reklama, a jeżeli sami jesteście szefami, no to usłyszcie to, co mówię. Jeżeli materiał Wam się podobał, zapraszam jak zawsze do lajkowania, subskrybowania czy dzielenia się innymi znajomymi, którzy też mogą się nauczyć z tego filmu czegoś nowego. Jeżeli coś było nie tak, napiszcie dole w komentarzu i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym odcinku CNC Krok po Kroku już za tydzień.